Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Pinta. Jest to kolejny z serii kwasów. Kwas Epsilon, czyli jeśli dobrze liczę czwarty. Najpierw był kwas alfa, beta, gamma, delta, epsilon. No to piąty. To jest, można powiedzieć, hybryda. To jest w ogóle coś za bardzo, z czym nie miałem do czynienia. Czyli jest to połączenie piwa mocnego, bo jest double, piwa mocno chmielonego, bo jest India, no i kwaśnego, bo jest sour. Double India Sour. 18 Plato. Przeczytajmy, jak to widzi Pinta. Pinta, kwas Epsilon 18 stopni, Plato. Jasne, treściwe, piwo górnej fermentacji zakwaszone blendem 3 szczepów bakterii Lactobacillus oraz chmielone w kotle i na zimno aromatycznymi cytrusowymi chmielami amerykańskimi. Połączenie smaków kwaśnego, słodkiego i gorzkiego z posmakami owoców tropikalnych, dojrzałej pomarańczy i zielonego grejpfruta. W zapachu cytrusy, cytryna, grejpfrut, limonka oraz aromaty bakterii kwasu mlekowego. Kwas Epsilon 18. Spodziewaj się niespodziewanego. No i przechodzimy do składu, który budzi pewne kontrowersje, ale po kolei. Składniki. Słody jęczmienne i pszeniczne Weyermann. Pale Ale, wiedeński pszeniczny, jasny i koniec. Przepraszam. Pale Ale, wiedeński oraz pszeniczny jasny. Chmiele. Citra Mosaic Warrior Cascade. Ekstrakt chmielowy z odmiany Columbus oraz blend bakterii Lactobacillus plantarum brevis delbrueckeri, drożdże US 0,5. I teraz, co może budzić kontrowersję? Oczywiście ten ekstrakt chmielowy. Ekstrakt chmielowy, co prawda nie odmiany Columbus, tylko w ogóle ogólnie jakiś tam, no to jest, prawda, coś, za co krytykujemy koncerny, że one używają tego ekstraktu chmielowego, chociaż ekstrakt chmielowy to muszę powiedzieć, że i tak jest najmniejszy problem z tym, czego używają koncerny. I za co on jest krytykowany? No dlaczego krytykujemy koncerny używanie ekstraktu? Dlatego, że oni używają ekstraktu po to, żeby im było łatwiej. Żeby im było łatwiej dozować, no bo jeżeli piwo ma mieć bardzo mało ekstraktu, to trzeba go goryczki, to trzeba ją bardzo precyzyjnie dozować. Że oni tak naprawdę nie zwracają uwagi na specyfikę tej goryczki, na charakter tej goryczki, chociaż przy okazji 1000 IBU, czy My Name is IBU z Brokreacji okazało się, że tak naprawdę ten ekstrakt chmielowy daje lepszą goryczkę niż granulat, no bo granulat ma jednak części zielone, które dają garbniki, taniny, a ekstrakt chmielowy tego jest pozbawiony, czyli on daje szlachetniejszą, przyjemniejszą goryczkę. No i dlaczego tutaj dodano ten ekstrakt chmielowy? No bo po co w ogóle się dodaje chmiel do piwa? Dzisiaj się dodaje po to, a szczególnie kraftowcy dodają go po to, żeby piwo dobrze pachniało, piwo miało goryczkę intensywną, może nawet bardzo intensywną. Natomiast w ogóle chmiel zaczęto dodawać do piwa po to, żeby je konserwować, żeby piwo się nie psuło. Dlatego, że chmiel hamuje rozwój bakterii. A to piwo ma być właśnie zakwaszane bakteriami. Więc tutaj koncepcja jest taka, że takiego piwa waży się, nie wiem, 2-3 warki do jednego kotła, czy tam do 2, nie wiem jak to tam było konkretnie w browarze na Jurze, bo tutaj jest też napisane, że to piwo zostało uważane kontraktowo przez Pintę w browarze na Jurze. Więc pierwsze warki idą bez chmielu tak naprawdę i są zakwaszane. Chodzi o to, żeby bakterie się dobrze rozwijały, naprodukowały dużo tego kwasu, żeby miały po prostu idealne warunki. Dopiero ostatnią warkę nachmiela się, żeby mieć tę goryczkę. Ale nie da się w tej jednej warce nachmielić tyle, żeby była bardzo intensywna goryczka, a w 3 razy mniejszej objętości, bo po prostu ten chmiel się nie izomeryzuje już. Tak? Czyli nie da się, jeżeli chcemy mieć 80 IBU,
a chmielimy 1/3, tak, piwa, no to musielibyśmy je nachmielić na 240, co jest przy użyciu granulatu niemożliwe, więc dlatego właśnie użyto ekstraktu. Więc ja osobiście odbieram to jako inaczej się nie da. No i tyle. Tak samo jak przy 1000 IBU czy My Name is IBU z Brokreacji. Tam była koncepcja, że chcemy zrobić 1000 IBU, czyli jak najwięcej się da IBU i musimy użyć do tego ekstraktu. Dobra, zobaczmy. Kapsel firmowy Pinty. No, unosi się taka nuta kwasu mlekowego, czyli takie nuty mleczne trochę. Cytrusy, citra na pewno. Takie kwaśne nuty takiego trochę, nie chcę powiedzieć kefiru, bo to trochę za mocno, ale bardzo wyraźny chmiel oprócz tych nut właśnie bakterii kwasu mlekowego, czy produktów ich działalności. Piwo jest wyraźnie mętne, piwo jest bardzo gęste, bardzo ciekawie się nalewa, jest bardzo, bardzo gęste, bardzo takie likierowate i równomiernie zmętnione. Styropian. Barwa taki, no wajcenowa. Wygląda po prostu jak wajcen, ale jest niesamowicie takie lepkie, gęste. Tutaj mamy 6% alkoholu z 18, czyli bardzo mało. 6% to jest z 12, czyli to piwo powinno być bardzo słodkie. Pachnie cytrusowo, no naprawdę amerykańskie chmiele z nutką taką z tyłu gdzieś tego kwaśnych nut, ale jednak na pierwszym planie cytrusy, owoce tropikalne. Z tyłu na drugim planie gdzieś nuty kwaśne, takie mlekowe. No, jest bardzo gładkie. Smakuje jakby było z jakimiś płatkami owsianymi, no niesamowicie takie łagodne, gładkie, miękkie. A mimo wszystko jest nasycenie. To znaczy ono nie jest płaskie, to nie jest piwo pozbawione dwutlenku węgla. Nie, ten dwutlenek jest, lekko szczypie, ale całość sprawia wrażenie, w ogóle taką konsystencję ma takiego nektaru owocowego. Czyli wiecie, nektary mają więcej miąższu zwykle, więc taki zmiksowany po prostu nektar, który jest bardzo, coś mi się to kojarzy z sokiem mango. Które to wrażenie jeszcze potęguje. Słodycz, która tutaj jest. Goryczka, powiem szczerze, no na poziomie, no właśnie, ile tutaj napisali? Czy napisali? 50. Ekstrakt 18, IBU 50, alkohol 6. Polecane szkło to chyba takie jak mam. Nie, to nie takie jak mam. Kandyzowane cytrusy polecają do spróbowania. No niesamowite wrażenie takiego soku owoców tropikalnych. Słodkiego, ale też z wyraźną nutą goryczki, taką jakby tam w tej mieszance było na przykład sporo soku grejpfrutowego. Sok grejpfrutowy i na przykład sok mango. No muszę powiedzieć, że piwo niesamowicie innowacyjne. Niesamowicie ciekawe. No naprawdę robi robotę. Ja pozwoliłem się ogrzeć trochę bardziej niż te 9-10 stopni. Moim zdaniem jak najbardziej można, bo no świetne jest po prostu świetne. Jest bardzo gładkie, bardzo takie
kojarzące się z nektarem owocowym, czy z jakimiś smoothies. Natomiast jest lekka, średnia kwaśność, no kojarząca się jak najbardziej z owocami tropikalnymi, z cytrusami. Jest lekka goryczka, kojarząca się z sokiem grejpfrutowym. Jest bardzo duża owocowość od chmielu na zimno. Jest taka kwaskowatość w aromacie. No piwo genialne, naprawdę genialne piwo. Po raz drugi w tym roku chyba, no po prostu jestem pod wielkim wrażeniem piwa z Pinty po Modern Drinking. Kwas Epsilon jest naprawdę no, genialnym piwem. Jakoś mnie ominęło na festiwalu w Warszawie i bardzo dobrze, bo teraz na spokojnie jestem w stanie to wszystko tutaj wyłowić. Nie no, jest to po prostu genialne. Jest to po prostu genialne piwo. Kurczę, no nie chcę tutaj przesadzić, ale na tę chwilę to jest chyba najlepsze piwo z Pinty ever, jakie kurde piłem. Jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony. Ja czytałem takie opinie, że najlepszy kwas z Pinty i tak dalej, ale no to jednak przeszło moje oczekiwania. To jest po prostu genialne. Nawet ci, którzy nie lubią kwachów, niech to spróbują, bo to nie jest taki typowy kwach. Tutaj ta słodycz, no nie, no jest to niesamowicie innowacyjne, niesamowicie ciekawe. No to smakuje po prostu, jakby tu dodawano jakieś pire owocowe albo jakąś pulpę owocową. Tak teraz smakują, tak sobie wyobrażam, te New England IPA, czyli te, które są z dodatkiem owoców, z dodatkiem, które są bardzo mętne i tak dalej, a to jest zupełnie inne podejście. Brawo Pinta, brawo Pinta. Jestem po prostu zachwycony. Brawo Pinta. Brawo Ziemek, Fałat i brawo Paweł Masłowski, bo naprawdę robicie robotę. Robicie robotę. Wasze zdrowie. Super.